Dzisiejszy film będzie dużą inspiracją dla każdego, kto szuka okazji biznesowej na sezon wakacyjny. Ja nazywam się Pedro Rey i pragnę Cię serdecznie powitać w kolejnym filmie na kanale. Obecnie znajdujesz się w 5. odcinku z serii Pomysł na wakacyjny biznes. Dlatego jeżeli po obejrzeniu tego wideo będziesz czuł, że chcesz więcej treści tego typu, koniecznie obejrzyj poprzednie odcinki. Rozpocznijmy od najważniejszej informacji, która będzie decydującym czynnikiem dla wielu osób. Pomysł na biznes, o którym dzisiaj będę opowiadał, wymaga kapitału własnego lub inwestora. Nie wszystkie pomysły na biznes na tym kanale będą skierowane do osób, które nie posiadają kapitału lub posiadają niewielki kapitał inwestycyjny. Jeżeli obecnie nie posiadasz kapitału, zachęcam Cię do tego, abyś posłuchał tego pomysłu na biznes jako inspiracji na przyszłość. Jaka zatem byłaby odpowiednia kwota kapitału, która pozwoliłaby na realizację tego pomysłu na biznes? Myślę, że nie mniej niż 15 000 złotych. Wszystko zależy od tego, jak dużą wioskę chcesz zbudować. Im masz większy kapitał, tym większą wioskę możesz zbudować. Do kwoty, o której wspomniałem przed chwilą, należy dodać jeszcze opłatę za dzierżawę gruntu. W przypadku, gdy masz swoją działkę w atrakcyjnej lokalizacji, oszczędzisz dość sporo pieniędzy, które możesz zainwestować w rozbudowę swojej wioski pracowniczej. Realizacja tego pomysłu na biznes w większości krajów na świecie nie będzie wymagała uzyskania specjalnej zgody. Są jednak kraje, które będą wymagały od Ciebie pozwolenia budowlanego, zgody Straży Pożarnej oraz odpowiednich certyfikatów energetycznych. Pomysł na wakacyjny biznes, o którym dzisiaj opowiadam, zakłada utworzenie wioski pracowniczej z kontenerów morskich. Głównym odbiorcą usługi będą pracownicy sezonowi, którzy przyjeżdżają do pracy w popularnych miejscowościach turystycznych. Od czego powinniśmy zacząć planowanie tego biznesu? Planowanie tego biznesu powinniśmy rozpocząć od poszukania dobrej lokalizacji. To dość proste, ale jednocześnie nie takie oczywiste. Co musimy brać pod uwagę? Pierwszym elementem, który sugeruję, abyś wziął pod uwagę, jest dostępność komunikacji zbiorowej. Część pracowników będzie korzystała z komunikacji zbiorowej, aby dostać się do miejsca pracy. Jeżeli lokalizacja, którą posiadasz, znajduje się blisko centrum gastronomiczno-turystycznego, to odległość od komunikacji nie będzie miała wielkiego znaczenia. Czasami jest tak, że w gminie, która została przez Ciebie wybrana, nie ma komunikacji miejskiej, a autobus międzymiastowy jeździ tak rzadko, że nie warto brać pod uwagę tego czynnika. Kolejną rzeczą, którą powinniśmy brać pod uwagę, jest to, czy poza samą częścią sypialnianą oraz sanitarną będziemy mieli miejsce na wydzielenie strefy parkingowej. Doświadczeni pracownicy sezonowi często przyjeżdżają do pracy sezonowej swoim własnym samochodem. Nowi pracownicy sezonowi najczęściej przyjeżdżają pociągiem lub autobusami międzymiastowymi. Odległość od miejsca, w którym skupia się ruch turystyczny, jest zawsze kluczowym czynnikiem. To decydujący, czy pracownik sezonowy zdecyduje się na zamieszkanie w Twojej wiosce pracowniczej, czy wybierze pokój pracowniczy za nieco mniejsze pieniądze. Jeżeli pracownik będzie musiał poświęcać więcej niż 15 minut na dotarcie do miejsca noclegowego, może rozważyć zmianę swojego miejsca zamieszkania, jeżeli pojawi się dogodna ku temu okazja. To całkiem naturalne, ponieważ nikt nie chce marnować czasu. Weź pod uwagę, że pracownicy sezonowi często pracują dłużej niż 8 godzin podczas dnia. Powinieneś zbadać potencjał turystyczny. Badanie potencjału turystycznego to rzecz, którą warto zrobić jeszcze przed rozpoczęciem sezonu turystycznego. Badania rynku pod kątem potencjału turystycznego to sprawdzenie ilości sezonowych miejsc pracy, ilości dostępnych sezonowych kwater pracowniczych, ilości atrakcji turystycznych w okolicy, jakości tych atrakcji turystycznych oraz oszacowanie zakładanego ruchu turystycznego. Możesz się posłużyć danymi, które są dostępne w
oparciu o ubiegłe sezony letnie, ubiegłe sezony wakacyjne, które powinny być dostępne w urzędzie gminy. Weź też pod uwagę dostępność sklepów spożywczych. Ten ostatni czynnik jest bardzo istotny z punktu widzenia turysty, bardziej niż pracownika sezonowego. Jednak część pracowników sezonowych, którzy nie mają zagwarantowanego wyżywienia w miejscu pracy, będą zwracali uwagę na ten czynnik. Kolejna rzecz, o której warto pamiętać, to sprawdzenie aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących budowania wioski turystycznej z kontenerów morskich na okres do 3 miesięcy oraz na okres powyżej 3 miesięcy. W niektórych krajach budowanie takich wiosek może wymagać zgody inspektoratu budowlanego. Jest tak w przypadku Polski. Na przykład jeśli chcesz postawić taką wioskę na dłużej niż 3 miesiące, musisz uzyskać odpowiednie zgody od nadzoru budowlanego. Przedostatnią rzeczą, którą należy zaplanować, jest system zarządzania odpadami komunalnymi, system wywożenia nieczystości ciekłych oraz dostęp do podstawowych mediów, takich jak prąd, woda oraz wszystkie dodatkowe, które bierzesz pod uwagę. Zanim przejdziemy dalej, napisz mi proszę w komentarzu, co sądzisz o sezonowej wiosce pracowniczej. Podoba Ci się ten pomysł? Jeżeli tak, zostaw łapkę w górę pod tym filmem. To już 5. film z serii Wakacyjny pomysł na biznes. Jeżeli jeszcze nie widziałeś poprzednich filmów, umieśćcie je wszystkie na wygodnej playliście, aby zwiększyć ich dostępność. Nie chcesz przegapić kolejnych filmów takich jak ten? Koniecznie subskrybuj mój kanał. Teraz przejdźmy do budowania naszej wioski. Budowa sezonowej wioski pracowniczej będzie wymagała od Ciebie znajomości podłoża. Pamiętaj, że budowanie parterowych wiosek ma zupełnie inne potrzeby niż budowanie wiosek piętrowych. Teren narażony na wysoką częstotliwość opadów lub teren o wysokiej wilgotności gleby może być utrudnieniem dla Ciebie, jeżeli chciałbyś budować piętrową konstrukcję. Pod każdym z kontenerów powinny znajdować się bloczki betonowe. Powiem Ci jednak, ze swojego doświadczenia, że budowanie z kontenerów najlepiej sprawdza się, gdy używasz jakiegoś rodzaju, najlepiej płyty jumbo. Szerokie płyty betonowe, o których wspominam, pozwalają Ci dość łatwo łączyć kontenery w jednym ciągu, dzięki czemu oszczędzasz materiał pod budowę swojej wioski. Płyty jumbo są używane w większości krajów jako trakty, jako budowa drogi. Zachowanie odpowiedniego poziomu dla całej konstrukcji może być wyzwaniem na nierównym terenie. Paradoksalnie uważam, że budowanie restauracji lub baru na plaży, na piasku, z kontenerów morskich jest dużo łatwiejsze na plaży niż na krzywej działce. Weź to pod uwagę, gdy będziesz szukał działki pod dzierżawę. Jeżeli przygotowujesz już podstawy pod kontenery, zwróć też uwagę, czy transport z kontenerami będzie mógł swobodnie wjechać na Twoją działkę. Czy będzie wymagało to utwardzenia lub wzmocnienia terenu? Czy będzie wystarczająco twardy, aby ciężarówka z kontenerem była w stanie swobodnie wjechać i wyjechać po sezonie? Kolejna rzecz, ważna rzecz, to miejsce, w którym zostanie rozstawiony dźwig typu HDS. Bez tego cała operacja się nie powiedzie. Przed rozpoczęciem prac budowlanych zrób rozpoznanie na rynku i zorientuj się, jakie są dostępne opcje, jeżeli chodzi o usługi dźwigowe z dostępnym operatorem oraz dźwigiem typu HDS. Pamiętaj, że podłoże pod dźwig musi być najbardziej stabilnym miejscem na terenie i najlepiej, jakby znajdowało się w środkowej części budowy. Pominąłem punkt dotyczący rozpoznania rynku pod kątem firm oferujących kontenery morskie na wynajem. Jeżeli chcesz znaleźć w internecie ofertę tego typu firm, to wpisz frazę kontenery pracownicze. Wybierz ofertę, która jest najlepsza cenowo i najbardziej elastyczna. Jeżeli firma oferuje poza kontenerami sypialnymi inne rodzaje kontenerów, transport i rozstawienie może być tańsze niż w przypadku, gdybyś korzystał z kilku różnych firm. Nie bój się targować ceny, jeżeli zamawiasz większą ilość kontenerów na dłuższy czas. Poza ceną wynajmu kontenerów
Zwróć uwagę, czy jest możliwość skorzystać z usługi transportu oraz usług dźwigu HDS w ramach jednej firmy spedycyjnej. Wioska sezonowa powinna zostać ogrodzona jeszcze przed sezonem. To nie musi być murowany płot. Może to być palisadowa konstrukcja drewniana lub blacha falista. Pamiętaj, że po sezonie będziesz musiał wszystko zdemontować i posprzątać cały teren. Warto pomyśleć o tym, zanim zaczniesz budować i zanim wylejesz pierwsze kilogramy betonu. Projektowanie sezonowej wioski pracowniczej polecam rozpocząć od kartki papieru i rzutu z góry. Najlepiej korzystając z mapy geodezyjnej lub mapy satelitarnej. Pierwszą strefą, którą należy wydzielić, jest strefa sypialniana. Będzie to największa strefa, którą musisz stworzyć. Pamiętaj, że poza kontenerami pracowniczymi będziesz mógł umieścić w tej strefie również przyczepy kempingowe oraz kampery. Strefa pracownicza może zostać uzupełniona drewnianymi traktami, które będą prowadziły do każdego kontenera oraz do pozostałych stref. To dość przydatne, zwłaszcza po intensywnych opadach deszczu. Kolejne dwa obszary, które należy wydzielić, to strefa sanitarna i strefa gastronomiczna. W przypadku tej pierwszej jest to obowiązkowe. Jeżeli chodzi o strefę gastronomiczną, to jest to dodatkowa strefa, która może urozmaicić Twoją sezonową wioskę pracowniczą. Większość pracowników sezonowych będzie miała wyżywienie w miejscu pracy. Jednak są pracownicy, którzy wyżywienia nie mają. Strefa gastronomiczna będzie dla nich udogodnieniem, które może zapunktować. Strefa sanitarna powinna być zlokalizowana blisko wjazdu na działkę, dzięki czemu opróżnianie zbiorników z nieczystościami będzie dużo łatwiejsze. Do strefy sanitarnej należą kontenery z sanitariatami, głównie prysznice i toalety z umywalkami. Strefa gastronomiczna to kontener, w którym znajduje się zlew, blaty kuchenne, lodówki i podstawowe przybory kuchenne. Kontenery z sanitariatami możesz uzupełnić o miejsce na pralkę i pralnię. Drugą, największą strefą zaraz za strefą sypialnianą jest parking pracowniczy. Jest to o tyle ważna strefa, że im większa, tym większe prawdopodobieństwo, że przyciągniesz do swojej wioski pracowniczej klientów. Pamiętaj, aby odpowiednio zadbać o bezpieczeństwo strefy parkingowej oraz łatwy wyjazd z działki. Rozważ założenie monitoringu. Na koniec najmniejsza strefa, ale jedna z najważniejszych. Strefa składowania odpadów komunalnych. Odpowiednio zagospodarowana działka powinna mieć wydzielone miejsce składowania śmieci daleko od strefy sypialnianej, aby nie powodowała niepotrzebnego dyskomfortu dla mieszkańców. Jednocześnie łatwa dostępność do pojemników na śmieci dla śmieciarki jest czymś, co powinieneś brać pod uwagę, projektując wioskę pracowniczą. Przejdźmy teraz do ostatniej części tego filmu. Gdzie szukać swoich klientów? To dość ważne pytanie dla osoby, która będzie budowała taką sezonową wioskę pracowniczą po raz pierwszy. Jest bardzo dużo miejscowości turystycznych w Polsce, które nie oferują praktycznie wcale miejsc dla pracowników. Jest to spowodowane tym, że są to miejscowości, które zarabiają głównie w sezonie letnim i niektóre w zimowym. Na przykład Zakopanem. Wspomniane miejscowości oferują pokój pracowniczy dla pracowników w cenach, za które w średnim mieście mógłbyś wynająć kawalerkę. Pierwszym miejscem, które warto brać pod uwagę, są portale ogłoszeniowe i portale społecznościowe. Teraz mam na myśli portale ogłoszeniowe o skali krajowej. Dlaczego? Często jest tak, że pracownicy sezonowi szukający pracy wakacyjnej równolegle szukają dostępnych miejsc noclegowych przeznaczonych dla pracowników. Najczęściej korzystają z tego samego portalu ogłoszeniowego. Musisz samodzielnie rozeznać, które portale ogłoszeniowe będą atrakcyjnym miejscem, aby umieścić na nich ofertę noclegu pracowniczego w Twojej wiosce pracowniczej. Polecam również umieścić ogłoszenie na lokalnych portalach.
Drugą opcją, którą warto zrobić, jest zgłoszenie się do firm, które poszukują pracowników do pracy sezonowej. Jeżeli wiesz, że jakaś restauracja, pensjonat lub budka sezonowa poszukują pracowników przez długi czas, to może być Twój przyszły partner. Zwróć uwagę, czy w treści ogłoszenia znajduje się fraza mówiąca o tym, że pracodawca nie oferuje zakwaterowania. Jeżeli znalazłeś tam taką informację, to możesz nawiązać współpracę z takim miejscem. Dzięki temu sezonowe miejsce pracy będzie miało pracowników, a Ty zapewnisz zakwaterowanie w swojej wiosce pracowniczej dla kilku dodatkowych osób. Na zakończenie tego filmu podrzucę Ci jeszcze jeden pomysł. Jest to stara metoda, która działała od zawsze i najpewniej długo jeszcze będzie działać. Ta metoda to umieszczenie banerów na płotach z nazwą wioski pracowniczej, numerem telefonu i adresem strony internetowej, jeżeli taką posiadasz. To dość stara metoda, która pozwoli zdobyć klientów z polecenia. Banery są kierowane głównie do właścicieli punktów gastronomicznych, sezonowych budek, restauracji i innych obiektów sezonowych. Już Ci tłumaczę, jak to działa. To właśnie właściciele biznesów, którzy zobaczyli Twój baner, będą mogli polecić miejsce noclegowe swoim przyszłym pracownikom. Dlatego tak ważne jest, abyś na banerze umieścił nazwę. W dzisiejszych czasach podczas sezonu wakacyjnego pracodawcy nie zastanawiają się zbyt długo, jeżeli chodzi o możliwość zdobycia pracownika i polecenie Twoich usług. Właściciele biznesów chcą mieć szybko pracownika, który przyjedzie do pracy i zrobią wszystko, aby ich przyciągnąć do siebie. W tym filmie to już wszystko. Mam nadzieję, że ten film Ci się spodobał. Jeżeli był dla Ciebie inspiracją i ciekawym pomysłem na biznes, zostaw koniecznie łapkę w górę pod tym filmem. Aby obejrzeć więcej filmów takich jak ten, zajrzyj do zakładki playlisty na moim kanale. Subskrybuj również ten kanał, aby nie pominąć nowych filmów. Napisz w sekcji komentarzy, co sądzisz o tym pomyśle na biznes. Udostępnij film znajomym, partnerowi biznesowemu i do usłyszenia w następnym filmie. Cześć!